Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Nadajemy jak zawsze z piwnicy. Cześć Mateuszu. Cześć, muzyczka się odpaliła, ja mówię cała poleci, a tu 10 sekund i jesteśmy. Witajcie w tym Q&A dla widzów oraz zaproszenie na sobotę, bo to jest jeden z głównych powodów, dla którego chcemy się dzisiaj z Wami spotkać, podsumowanie miesiąca, ale też ta informacja, że będziemy na żywo w Warszawie i wszyscy, którzy będą chcieli się spotkać z nami, będą mieli taką możliwość i będą to mieli nieodpłatnie. Więc tak chciałem to powiedzieć po prostu. I powiedziałem, więc możemy kończyć. Nie, ale tak na poważnie to ja już Wam kopiuję, nie zdążyłem przed tym wrzucić, ale mam, spójrzcie, hasło CEP 2024, bilet w .franczyza.pl. Targi odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. My będziemy mieli swoje wystąpienie w sobotę o godzinie 13, więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał nas odwiedzić i zobaczyć na żywo, przywitać się i poznać, to serdecznie zapraszamy. No, chyba że Paweł się całkowicie rozchoruje, to wtedy nie wiem, co będzie. To wtedy sam wystąpisz i będziesz sam zapraszał i sam witał. Słuchajcie, no minął już ponad rok. Wbrew temu, co tutaj wielu pisze, nie jesteśmy z Wami 2 lata. Tylko ja nawet rok nie. Nawet rok Mateusz nie ma, więc dosyć młody jeszcze. Wiekiem i duszą. Jeżeli się spodziewacie jakiejś informacji na temat Rosji, to pewnie później, to już co niektórzy będą pisać, kiedy o tej Rosji, kiedy ona upadnie i te pytania, o tym będziemy później mówić. Natomiast troszeczkę opowiemy na temat tego, co nas czeka, jeżeli chodzi o kanał, co się udało, z czego jesteśmy dumni, z czego może nie jesteśmy dumni, a co byśmy chcieli zrobić. I pierwsza rzecz, no to tak, kanał ponad rok, 100 000 się nie udało zdobyć, chociaż takie zamiary mieliśmy i cały czas mamy, żeby było 100 000 subskrybentów, natomiast udało się zdobyć dosyć dużą liczbę oglądających, bo co miesiąc ponad 200 000, 1 chyba 400 000, teraz ponad już będzie niedługo 1 pewnie 500 wyświetleń miesięcznie. Dosyć duża widownia, podobna do widowni, można powiedzieć, takich kanałów, które mają no grubo powyżej 100 000, czyli Jarka Wolskiego, tak, czy Andromedy. Tak, jesteśmy mniej więcej po środku między Jarkiem a Andromedą w tym momencie, jeżeli chodzi i nas to o ilość cieszy. wyświetleń. Nie cieszy, że jesteśmy z tego próżni, tylko cieszy, że te informacje, które codziennie chcemy Wam przekazać, docierają do coraz większej ilości osób i zdajemy sobie sprawę, że część osób nie jest zainteresowana na przykład takimi materiałami jak ten dzisiaj, tylko typowymi wiadomościami. Stąd też ostatnio taka próba sprawdzenia, jak długie powinny być codzienne informacje, bo cały czas dostajemy, że są zbyt długie, niektórzy piszą, że są zbyt krótkie, niektórzy piszą, że oni mają tylko 20 minut czy pół godziny i więcej, no to jest marnowanie czasu, jakieś pierdoły na temat kubków, na temat patronów, na temat fanów, ich nie interesują, bo tu czas i tutaj w pracy jest przerwa, no i nie można marnować, trzeba tutaj same to mięso, na temat Rosji, na temat kiedy wojna i tak dalej, i tak dalej. Szanujemy tych widzów, chociaż oczywiście no, najbardziej są nam bliscy sercu ci, którzy są z nami od początku lub którzy nas wspierają na Patronite i słuchajcie, no tutaj olbrzymie podziękowanie, bo tak naprawdę dzięki Patronite'owi wystartowaliśmy ten kanał się rozwijał, a pamiętacie, że były w przeciągu tego roku takie niemiłe chwile. Też oglądałem ostatnio jakiś Sanction Iwan, który był atakowany przez rosyjskie boty, jakieś inne takie historie.
My mamy podobne przypadki, mamy nadzieję, w większości już za sobą. Jesteśmy gdzieś uodpornieni, no zobaczymy, bo ja na razie jestem chory, więc nie wiem, czy jestem uodporniony. Ale miejmy nadzieję, że to nie to, co tutaj myślicie. No i przez ten rok w sumie projekt, który typowo był hobbystyczny, coraz bardziej staje się projektem takim misyjnym, można powiedzieć, i biznesowym. Chcemy, żeby ten projekt przynosił jakiś zysk, żeby mógł się przede wszystkim utrzymywać pod względem biznesowym, żebyśmy mogli zapraszać nowych gości i przede wszystkim prowadzących. Tak jak wiecie, od stycznia przybyło 2 prowadzących. W tym momencie trwają rozmowy z trzecim, nie ukrywamy. Jeżeli chodzi o tych 2 prowadzących, no to oczywiście Marek Meissner, o którego wielokrotnie prosiliście, który się zgodził z nami nagrywać, i Łukasz Kobielski, czyli CEP Chiny, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo to jest otwarcie się na zupełnie często innych widzów. Bardzo ciekawy format, który pewnie w przyszłości będziemy chcieli rozwijać. A w przypadku Marka również zobaczymy, czy to będzie jeden format, czy też tych programów miesięcznie nie będzie więcej. Powinien na pewno się pojawić jeszcze jeden format. Myślę, że co teraz mamy? Marzec, tak? No już tak marzec, kwiecień. Szukamy też osób, które chciałyby z nami współpracować. I tu wielka zasługa Mateusza. Zaczęliśmy takie programy i z Tomkiem. Teraz Przemkiem, Darkiem, Aleksandrem, no tych gości różnych, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy nas oglądają i za co jesteśmy bardzo Wam wdzięczni. Jest dużo. Część też pisze do nas w różnych sprawach, ale nie chce wystąpić, bo po prostu się wstydzi kamery i tak dalej, my to rozumiemy. Natomiast widownia jest bardzo zaangażowana i bardzo wszechstronna i mamy wśród widzów, i to wiemy, bardzo dużo dobrze wykształconych naprawdę ekspertów w swoich dziedzinach. I zapomnieliśmy powiedzieć przy tych problemach z botami, Paweł, to tu trzeba serdecznie podziękować naszym moderatorom, których jest całkiem spora gromadka, a którzy to czyścili i walczyli. To dzięki Wam te czaty były w miarę czyste. Te komentarze nie były pełne obelg, gdzie widać w innych kanałach, no po prostu się wylewa hejt. U nas jest zawsze to w miarę kulturalnie i w miarę sympatycznie, wiesz, więc aż przyjemnie wejść w komentarze i widać, że sobie ludzie między sobą rozmawiają, bo nie ma wyzwisk, więc ja w tym momencie chciałem Wam serdecznie podziękować. No i mamy też podziękowania, bo wypisałem przed programem i zrobiłem grafikę. Słuchajcie, tylko wyłączę tą franczyzę. Nasi patroni, którzy obecnie wspierają i są aktywni. Oczywiście tu nie ma osób, które sobie zażyczyły być anonimowymi. Jest kilka takich osób. Im też ślemy serdeczne życzenia. No i też wspierający na YouTubie, czyli te płatne takie członkostwa, napiwki, wszyscy wspierający, którzy w ostatnim miesiącu byli aktywni, również serdecznie dziękujemy, bo to jest już całkiem pokaźna grupa i aż przyjemnie przychodzić do pracy, można Nie powiedzieć, trzeba. że nie trzeba przychodzić, gdyż się mieszka w pracy, ale fajnie się robi to i wiedząc, że Was tylu tu jest i tylu jest aktywnych i tylu chętnych do wspierania naszego kanału. Tak, i słuchajcie, tutaj taka pierwsza rzecz, którą dyskutowaliśmy z Mateuszem, dyskutując na temat też rozwoju naszego kanału. W tym momencie nie ukrywamy, że poszukujemy cały czas osób, które chciałyby wspomagać i rozwijać nasz kanał. Natomiast pierwszą rzeczą, nad którą się zastanawialiśmy, ponieważ była dosyć długa chyba między nami dyskusja i też jakiejś różnicy to chyba nie było,
ale gdzieś dyskutowaliśmy, jak długo cepy ranne powinny trwać. No i tutaj widzieliście, że też robiliśmy ankiety, staraliśmy się Was prosić o zdanie. No i w którymś momencie narodził się taki pomysł, który chcielibyśmy też z Wami konsultować. Jeżeli chodzi o takie zmiany dotyczące właśnie naszych formatów, chcielibyśmy wprowadzić coś takiego, jak się nazywa CEP Extra dla patronów i społeczności wspierającej, który byłby pewnie uruchomiony w momencie, kiedy ta społeczność i liczba patronów przekroczyłaby odpowiednią kwotę. Ta kwota powinna się pojawić na Patronite, która umożliwiałaby przede wszystkim utrzymywanie tych programów, bo nie ukrywajmy, że no te wszystkie rzeczy gdzieś oprócz tego, że kosztują jakiś nas czas prywatny już ponad rok, dobrze by były, żeby utrzymywały się tak z tych darowizn, które przekazujecie ze swoich serc na nasze kanały, żeby te informacje docierały. Natomiast chcielibyśmy też zrobić taki materiał, który byłby tylko właśnie dla wspierających i patronów, gdzie nie bylibyśmy gonieni czasem, czyli nie byłoby na zasadzie takiej, że Mateusz mówi OK, ale tam już ten czas i musimy te 40 minut mieć, bo ludzie to źle odbierają, jak zbyt mocno wydłużamy. Ja mam tendencję do wydłużania i mówienia. I stąd pomysł, czy bylibyście zainteresowani właśnie takim, i tutaj będzie też ankieta za moment, o właśnie powinna być, zaraz się pojawić. To ja może powiem w skrócie, o co nam chodzi. CEP poranny zostaje, wszystko zostaje po staremu. Mniej więcej staramy się robić 30 minut, gdyż większość z Będzie Was... pewnie bardziej z 40, znając życie, ale okej. No ale próbujemy się zmieścić w miarę 30, w zależności oczywiście od informacji, bo jak nie będzie, to i 20 zrobimy i tyle. Natomiast, Tego nigdy chyba nie było. No, natomiast jako, że bardzo duża część z Was sobie chce podyskutować, porozmawiać tak jak dzisiaj na czacie, żebyśmy zaraz po tym live'ie robili takie, nie wiem, 15-20 minut dogrywki, jakiś materiał, który się nie zmieścił, plus dyskusja z Wami na ten temat, ale żeby to było takie ekskluzywne i dla tych najbardziej zaangażowanych, to myślimy o tym, żeby to po prostu robić w formie takiej dla patronów i wspierających. Wtedy ci, którzy są i tak najbardziej zaangażowani, dostają coś ekstra, a ci, którzy są tu tylko, żeby usłyszeć jak najszybciej briefing taki z codziennych informacji i iść zająć się swoimi zadaniami, to nie zostaną pokrzywdzeni. Po prostu nie chcemy nic odcinać, ale ewentualnie dać coś ekstra dla Was. Nie byłoby to pewnie codziennie, bo nie damy rady fizycznie, natomiast myślę, że gdyby się pojawiało więcej materiałów, to takie 2 razy w tygodniu, myślę, że spokojnie byśmy byli w stanie myśleliśmy coś na takiego początku oglądać. raz w tygodniu, żeby zrobić taki CEP ekstra, potem być może, jeżeli byłoby to finansowanie z Waszej strony, głównie na Patronite, tutaj liczymy na tego Patronite'a, no to wtedy być może pojawiłoby się 2 razy. Tam byłyby wiadomości, bo ja często mam taki dylemat, tak, na przykład mamy powiedzmy 6-7 informacji, no jakieś informacje usuwam, no bo tu dyskutujemy, się Albo nie wstawiamy je mieści. w shorty i one są takie Albo wstawiamy na jednozdaniowe. przykład tak, bardzo często właśnie zamiast rozwinięcia, no to jest taka krótka, dwuzdaniowa informacja, no ze względu na to, że nie chcemy, żeby to trwało godzinę, zdajemy sobie właśnie sprawę, że tutaj jest też dążenie, żeby była taka pigułka wiedzy, natomiast w tym CEP Extra byłaby możliwość i zadania pytania prowadzącym i właśnie przedyskutowania, mam nadzieję, że to by było 20 minut maksymalnie, ewentualnie do pół godziny, żeby to też się nie rozrosło, no bo tutaj znając moje tutaj też możliwości, no to pewnie miałbym tendencję, ale Mateusz by pewnie pilnował, żeby to właśnie nie przekraczało tych właśnie 20 minut, pół godziny. Natomiast piszcie, tutaj uruchomiliśmy ankietę, czy bylibyście zainteresowani, czy też to, co jest dla Was wystarczające, no bo być może dla wielu osób ten format jest OK i tutaj tego formatu niepotrzebnie będziemy spalać się, żeby go rozbudowywać.
Tak, i tutaj też mamy informację, że tylko nie rano, jak jesteście w pracy, ale słuchajcie, my musimy też mieć popołudnie raz, że dla rodzin, a dwa, że musimy pisać materiały na drugi dzień, one się same nie robią, więc albo by była pobudka o 2 w nocy i pisanie, no albo niestety musimy trochę tych popołudni i wieczorów przeznaczyć na pisanie, no nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, więc najprostsze dla nas by było cep podobnej długości jak teraz, mniej więcej 30 plus 15-20, taka dogrywka dla patronów i wspierających, to jest coś, co wydaje nam się, że byłoby ok i jeżeli będziecie chcieli, to jesteśmy w stanie spróbować coś takiego wykrzesać z siebie, no bo te materiały tak naprawdę mamy, tylko musimy je skracać do porannego cepa, więc czemu nie? Zróbcie telefon od widzów od czasu do czasu. Bardzo to jest ciekawy pomysł, natomiast trzeba by było chyba jakąś linię założyć, technikalia. Nie wiem, jak to się robi. Jeżeli ktoś ma z Was jakiś pomysł, jak coś takiego zorganizować, no czemu nie? Możemy też próbować, bo to może być zawsze coś ciekawego. Piszcie też pomysły, bo widzę, że tutaj piszecie różne swoje, my będziemy potem czytać, tak, ten czat również. Jeżeli macie też komentarze, możecie pisać w komentarzach. To jest pomysł, my jesteśmy otwarci, nie mówimy na różne pomysły, tak. Będziemy pewnie próbować. Piszecie, że Mateusz w piwnicy może łatwo zmienić tryb. No, może łatwo. Tak, nie widać, kiedy jest słońce, nie? To prawda. Tak. My się tak trochę dzielimy. Mateusz pracuje głównie właśnie wieczorem i w nocy. Ja pracuję tak najczęściej od 5 rano. To już wielokrotnie tłumaczyłem dlaczego. Dlatego, że wtedy pojawiają się informacje z Rosji. To są te informacje najciekawsze, a więc no i to myślę, że jest jakieś, w mojej opinii zawsze to była jakaś wartość, że jesteśmy Wam w stanie, być może tego nie widzicie, ale codziennie macie najświeższe informacje, macie cały przegląd rosyjskiej prasy, rosyjskiego telegrama, tego co się dzieje i to jest na pewno najświeższe. Tych świeższych informacji po godzinie 8, no bo gdzieś tak mniej więcej, tak nawet 8:30 czasami zamykam, nie znajdziecie, tak? No trudno jest znaleźć, oczywiście coś tam się czasami może pojawić, ale bardzo rzadko, a więc tutaj macie też pewność, że jeżeli my startujemy o 9, no to macie te najświeższe informacje. A tutaj jest taki też pomysł, żeby był też cep ekstra. Piszecie, że to może nam ciąć zasięgi. My nie chcemy ograniczać tego głównego wydania, chcemy po prostu zrobić coś dodatkowego dla patronów, żeby też docenić ich wkład, bo wiemy, że no swoje jak gdyby pieniądze wkładają w naszą pracę i chcemy też się w jakiś sposób odwdzięczyć, tak? To tak wygląda. Natomiast jeżeli większość patronów i wspierających będzie mówiła, że czegoś takiego nie potrzebuje, no to też w porządku, tak? Po to jest też ta ankieta dzisiejsza. Mhm. Tak, tak. Co my tu mamy? Nikt by Was nie oglądał, wspierał i subował. Gdyby to tak wyglądało, jak wygląda, nie podawajcie suchych faktów, bo to może sztuczna inteligencja i robi tak na przykład kanał Infrastruktura. No właśnie u nas jest to inaczej. Jak dobrze widzicie, macie tą interakcję, macie nasze pomyłki, macie nasze przemyślenia, macie nasze sarkastyczne czasem komentarze. Nie chcemy tego robić, bo to nie jest problem wrzucić w sztuczną inteligencję, wykupić sobie abonament, żeby to czytało i nie było żadnego komentarza i żeby to było takie suche. No właśnie chcemy robić to inaczej. Tak, no i teraz jeszcze wracając do tego podsumowania, to co chcemy, żeby się pojawiało, chcemy, żeby w tym momencie jesteśmy przygotowani właśnie na głównie 2 materiały dziennie i widzicie, że też staramy się dosyć systematycznie te 2 materiały umieszczać, czyli o 9, o 17, no w weekendy to jest najczęściej 20:30 ze względu na to, że jest weekend. Tu jest oczywiście taki pomysł, Mateusz, żeby to robić częściej, 3 razy dziennie, natomiast na razie nie jesteśmy gotowi bez jakiegoś dodatkowego wsparcia osobowego i Tak. finansowego, no bo przy 2 materiałach, no ja mówię, ja wstaję o 5, jeżeli miałbym jeszcze robić,
materiał wieczorny, no to jest tak A naprawdę ja cały dzień. wrzucam okładkę i zapowiedź na nowy materiał koło 21 zazwyczaj pewnie widzicie, więc no zazębiamy się troszeczkę, żeby to było jak Czasami najlepsze. rzadko się zdarza, też zmieniamy czasami rano, jeżeli się właśnie coś pojawia takiego ważnego i jest taka potrzeba, żeby zmienić okładkę. Staramy się tego nie robić, natomiast wiadomości na pewno macie świeże. Tak? Tak, powiedziałeś to, że kolejna osoba, no to wtedy taka współprowadząca, cepy, nie cepy, no to by się wiązało z etatem, bo to nie jest praca dorywcza. Tego się nie Tak, da no i robić. tutaj miejcie pod uwagę, że to jest właśnie jakieś wdrożenie takiej osoby, no i też musimy mieć na to odpowiednie finansowanie, dlatego też będziemy się starać, że jeżeli będzie ten CEP ekstra, tak, żeby się pojawił odpowiedni próg, my sobie ten próg wyznaczyliśmy, w tym momencie mamy około 9, niecałe 9 tysięcy. Jeżeli chodzi o wsparcie ze strony patronów, mówimy o Patronite, bo w przypadku YouTube'a, tak żebyście rozumieli też, bo niektórzy nie wiedzą, tak, z Patronite'a to jest te niecałe 9 tysięcy, a w przypadku YouTube'a to jest około 1500, troszeczkę więcej, to wachluje. No niestety YouTube tutaj pobiera różnego rodzaju opłaty. W przypadku Patronite'a ta sytuacja trochę inaczej wygląda, dlatego zawsze też zachęcamy do tego wsparcia na Patronite i bardzo się też cieszymy. Jeżeli chcielibyście, żeby to właśnie zdążało do tego, żeby rozbudowywać ten kanał, no to tak. Dlaczego my to robimy? Wielokrotnie też mówiliśmy, my chcemy, żeby te informacje rzetelne trafiały do coraz większego grona ludzi i jesteśmy najbardziej oczywiście zainteresowani nie tym, żeby to jakoś monetaryzować, no bo to nie są jakieś duże pieniądze, przynajmniej dla mnie, dla Mateusza może minimalnie większe, bo jest młodszy, natomiast dla nas jest to cały czas jednak pasja i hobby i szerzenie takiej informacji, których w naszej opinii nie ma, to znaczy no my spotykamy się, zresztą sami wiecie, z czym się spotykamy, co musimy bardzo często prostować, co dla nas jest szokujące, no bo tak jak często mówimy, wystarczy wziąć jakiegoś rosyjskiego ekonomisty, nawet kremlowskiego, i on będzie mówił dokładnie to, co usłyszycie na Kremlince, a nie jakąś papkę propagandową, którą niestety słyszycie z polskich mediów i o zgrozo od ekspertów, którzy uważają się za geopolo, guru i nie wiadomo kim. Słyszymy o jakichś mitycznych fabrykach, których nie ma, o jakiejś produkcji, której nie ma, bez sprawdzania faktów, bez podawania. Tu nawet nie chodzi, żeby jakieś źródła podawać, tak? Bo te źródła, tak jak mówię, bardzo często jest prosto znaleźć, tylko żeby się nie mijać z prawdą, tak. No i staramy się tutaj edukować tu zarówno społeczność tą YouTube'ową, internetową. No i też widzimy, że coraz szerzej docieramy do osób, które oglądają nas na telewizorach, tak, osoby, które nie oglądają nas na komputerach czy smartfonach, no i tutaj też dla nich będziemy pewnie jakieś bardziej właśnie takie dedykowane materiały robić, żeby one były łatwiej też często zrozumiałe. Tutaj mamy pytanie, fajnie by było Was zobaczyć, rozumiem, w kanale 0, tylko tu jest literówka. Słuchajcie, wszystko jest w Waszych rękach. Piszcie do Krzyśka Stanowskiego. My nie dostaliśmy zaproszenia od kanału Tak. 0. My teraz to, co staraliśmy się ostatnio, no to tworzyć ten taki geopolityczny cykl, gdzie zapraszaliśmy różnego rodzaju ekspertów i tutaj też pytaliście o naszych doktorów. To zaproszenie zostało wysłane, kontakt został nawiązany. Chyba miało być po feriach, minęły te ferie. Na ten moment no my chyba z 2 razy się tam odzywaliśmy, no nie będziemy też nachalni. Być może jakieś tutaj spotkanie będzie, natomiast no my chcemy taką debatę przeprowadzić, myślę kwiecień, maj, myślę, że w kwietniu się uda, na temat produkcji uzbrojenia przez Rosję. Chcemy przygotować nasz punkt widzenia i przedstawić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dane, materiały, fabryki, ile się tego produkuje, bo tu codziennie widzę, że wywiad taki donosi tyle, jakiś tam dziennik na podstawie jakichś własnych tyle, no i wychodzi jakiś tam geopolo, ekspert i mówi tyle, mieszane są często
dane dotyczące produkcji, dotyczące zakupów, no i to jest często wymiennie robione. No to chcemy podać, jak to wygląda, jakie są możliwości. Nikogo nie chcemy straszyć, chcemy powiedzieć na temat i amunicji, i uzbrojenia, budowy, jakiejś tam produkcji, bardziej zaawansowanych czołgów, samolotów, tak, tego typu rzeczy. I to myślę, jeżeli czas pozwoli, to powinno się w kwietniu, ewentualnie w maju pojawić taki materiał i będziemy zapraszać naszych tutaj ekspertów, którzy uznają się za ekspertów i podają takie dane, do tego, żeby wyrazili swój pogląd, też podali swoje dane, jak to wygląda. Możemy tutaj jak najbardziej się podzielić tymi informacjami. To nie jest według nas żadna tajemnica, bo te dane, do których my docieramy, to są dane, do których mają dostęp rosyjscy eksperci, więc taki jest mniej więcej pomysł. I pewnie też będą się pojawiać właśnie o to, co też jakiś czas temu prosiliście, czyli różnego rodzaju debaty, czy też wymiana informacji. My robiliśmy na razie taki cykl geopolityczny, widzieliście, zapraszaliśmy różne osoby w postaci wywiadów. Chcielibyśmy, żeby w przyszłych miesiącach to było bardziej dynamicznie i tutaj, żeby była też wymiana zdań, ale to również musicie zdawać sobie sprawę, że będzie zależało od tych osób, no bo nie zawsze jest tak, to już też się spotkaliśmy, że niestety wiele osób nie chce się dzielić tą wiedzą, to znaczy chce promować swoje kanały, często z jakichś przyczyn, nie wnikajmy, czy biznesowych, czy jakichś osobistych, natomiast udział w jakimś szerszej dyskusji nie są te osoby często zainteresowane, tak? No uważamy, że to jest jak gdyby ograniczenie, tak, bo my nie wstydzimy się ani naszych poglądów, ani danych. Poglądy raczej staramy się, żeby je chować i raczej prezentować po prostu informacje. Tak to wygląda. A że one czasami są niewygodne i nie pasują do czyjejś tezy, no to trudno, tak? Teraz tak, jedną część robimy w naszych wywiadach, porozmawiajmy, taką właśnie bardziej polityczno-geopolityczną. Drugą część rozpoczęliśmy dosyć intensywnie ten cykl z różnego rodzajami ekspertów. Dajcie proszę znać, jak Wam się to podoba, jakie branże chcielibyście, abyśmy omówili, bo to też jest dla nas ważne, bo może Wy macie jakieś pomysły, a jeżeli oglądacie i możecie się wypowiedzieć w jakiejś branży, tak jak Przemek, tak jak Tomek, to serdecznie Was zapraszam. Ja z Wami bardzo chętnie nakręcę program, ustalimy sobie o czym, omówimy technikalia, jeżeli widzowie będą chcieli. To mnie się ten cykl bardzo podoba, bo świetnie mi się z Wami rozmawia i tworzymy sobie taką małą wspólnotę, gdzie możemy wymieniać się informacjami, a my bardzo lubimy słuchać nowych informacji i innych punktów widzenia. Widziałem też tu pytanie, kiedy wybieracie się na urlop? To już chyba możemy powiedzieć, że wybieramy się najprawdopodobniej pod koniec kwietnia i zahaczymy o weekend majowy. Być może będą jakieś materiały. Powinny być materiały. Albo nagramy na zapas, albo może z urlopu sobie coś puścimy, że może być nas mniej troszeczkę, ale nie znikniemy całkowicie. No musimy podładować akumulatory i troszeczkę odsapnąć, bo jednak to tempo, jak Mateusz sami ma widzicie, obiecane, że wyjdzie na spacerniak, ja go będę odprowadzał, pokazywał świat. A więc to jest bądźcie z drzewo, nami. to jest niebo, Warto uczestniczyć w tej przygodzie wspólnej, bo możecie właśnie, kiedyś mieliśmy mieć taką przygodę, że Mateusz ma zarabiać ten pierwszy milion, a teraz musimy się trochę cofnąć i Mateusz wiąże buty, Mateusz otwiera drzwi od klatki schodowej, tak. Tutaj mamy pytanie, Aneta, może na przykład jakaś prowadząca dla odmiany? Czemu nie? Jesteśmy, wiecie... Zapraszamy, Aneta, wiele już takich prób robiliśmy, na razie nieudane, natomiast nie poddajemy się. Tu najczęściej było tak, że osoby prowadzące rezygnowały. Pamiętajcie, że prowadzenie kanału jest czymś innym niż oglądanie tego kanału. Tak. Wydaje się, że to samo, a to nie jest to samo. Tak? Zdecydowanie nie wiem, jeżeli ktoś inne. robił w tej branży, to rozumie. Ja tego nie rozumiałem.
przyznaję, no bo kiedyś mi się wydawało, oglądałem sobie takiego kapitana Lisowskiego, jakiegoś Wolskiego, Bartosiaka i mówię, co tam, spoko, nie? Coś tam gada, nie? Jakiś tego. Zaczyna to się doceniać i widzi się ten jak gdyby wkład pracy, szczególnie jeżeli mamy taki kanał informacyjny, kiedy musimy dużo. U nas chyba nie ma nigdy tak, że nie mamy materiału nieprzygotowanego. No może te materiały na przykład z Wami są najmniej przygotowane, natomiast no jeżeli mamy poranny CEP, musimy te informacje przygotować. Jeżeli mamy komentarz, musimy przygotować, musimy sobie to rozpisać. Jeżeli mamy wywiady, każdy u nas wywiad ma scenariusz i ma przygotowane pytania. Nie zawsze Później one się ja tam osobiście wyświetlają. je wszystkie wyrzucam do kosza w trakcie, o czym moi Nie kłam. wywiadowcy, ludzie, z którymi przeprowadzam rozmowę, No wiedzą. czasami łamiesz, ale to już jest Tak, inna sprawa. tak, ale no mniej więcej jakiś schemat jest ustalony, no bo ja uważam, że jak jest, wiesz, coś ciekawego, no to warto dopytać, no i to tak po prostu. No też mi się- możemy zdradzić, chyba to nie jest wielka tajemnica, że sporo, że tak powiem, konkurencji takiej naszej idzie na żywioł, bo jesteśmy zapraszani, byliśmy zapraszani. Tak, To się tu pyta, jakie głośność pytania? jest, Tam lecimy. o Rosji będzie, tak? Tak samo te wywiady w telewizji podobnie, słuchajcie, wyglądają. Już przestałem się prosić o jakiekolwiek scenariusze, pytania i tak dalej. Mnie byłoby łatwiej, bo jestem osobą, którą mógłbym przygotować jakieś dane, jakieś materiały, a tu nigdy nie wiem, o co zostanę zapytany, tak? A więc wtedy jest troszeczkę trudno tak z rękawa rzucać tymi liczbami i danymi. No ale życie jest takie, jakie jest. Tak. Anna Maria Dyner była u nas. Ania ma 2 razy dużo była. pracy, to ona nie pójdzie w YouTube'a, ona ma etat bardzo, wiecie, Skupka ma prestiżowy. mieć. Dobrze. To wiecie, to nie jest tak. No, tak to wygląda. Pytajcie proszę o tematy, które Was interesują w trakcie. Ja będę łapał i odpowiadał Tak, na było nie. na początku trochę dużo na temat Rosji, bo ktoś już tak rozpoczął. Więc jak chcecie, możemy znowu o Rosji mówić, natomiast też chcielibyśmy dostać pytania na temat kanału, tak? Tak, Bo to ewentualnie opinie. I jeżeli nie Opinie, na czacie, to w pomysły, komentarzach, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, żebyście byli szczęśliwi i żebyśmy wiedzieli, jak układać pracę. Bo część może być udana, w sensie możemy to zrobić, a część jest po prostu niemożliwa. Tak jak jakiś Dobra. kolab z Andromedą w tym momencie Jedno- pytaliśmy jedno- 3 razy, no i na razie nie ma czasu, więc. Jedno pytanie jest odnośnie tego kubka, bo to się przywija. Tak? Wytłumacz w końcu ludziom, o co chodzi z tym kubkiem. Wydawało mi się to tak proste, No okej. a widać, że trochę źle to przygotowaliśmy, bo cały czas ludzie nie rozumieją, na czym polega konkurs. Mamy kubki. Rozdajemy je za darmo, nie robimy sklepu. Zapłaciliśmy za nie, Chociaż prosiliście o to. wyprodukowaliśmy, stwierdziliśmy, że nie będziemy zarabiać tych groszy na kubkach, prowadzić sklepu, obsługi, to nie ma sensu. Zamówiliśmy kilkadziesiąt kubków, które rozdajemy w trakcie odcinka, praktycznie każdego, porannego i czasem popołudniowo-wieczorne. Aby wygrać kubek, trzeba wysłać na maila konkurs Kremlinki słowa, 2 słowa. Jedno słowo mówi Paweł na początku programu, drugie słowo mówię ja na końcu. To jest wszystko. Może być odwrotnie, powiedz. Może być odwrotnie. Chodzi o to, że 2 słowa. Budżet Ukrainy, chyba dzisiaj rano było. Paweł podał słowo budżet, ja na końcu Ukrainy. Składamy 2 słowa budżet Ukrainy, wysyłamy maila na konkurs Kremlinki. Natomiast wygrywać kubki mogą aktywni patroni i wspierający, czyli ta grupa, którą pokazałem przed chwilą, jeżeli wspomaga nasz kanał i odpowie poprawnie, no to my się odwdzięczamy i wysyłamy kubeczek. Codziennie Tak, i jeden. słuchajcie, to jest zabawa, tak? Tak. To jest zabawa, która oczywiście nas kosztuje, no bo musieliśmy, że tak powiem, zatrudnić osobę, która te kubki pakuje, wysyła te maile, robi tą korespondencję. Chcemy rozbudowywać te konkursy, jeżeli będzie taka właśnie wola.
Mam pomysły na nowe tutaj rzeczy, natomiast jeszcze Mateusz się nie chce zgodzić. Wiemy, że będzie druga wersja już kubków, bo mamy projekt graficzny, a więc z tych wersji kubków chcemy, żeby się zmieniały. Być może będziecie Tak, mogli się w co przyszłości 30 będziemy robili takie partie, mniej więcej 30 kubków i one będą się zmieniały. Ja już pracuję nad drugą wersją. Tu mamy taką w stylizacji czerwonej, następna będzie Niebieska taka chyba, tak? niebieska. Tak, ale klimat bardzo podobny, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie skolekcjonować takie zestawy, no to tych zostało nam chyba 6-7. Więc końcówka już jest. No Więc właśnie, i tutaj teraz prośba, ci, bo co się ten... Mateusz nie chce mi dać tego kubka, bo mówi, że to nie, że za mało. Nie tam jesteś się- fanem i wspierającym. Jesteś od No, drugiej a strony. obiecał, że jak przyjedzie do Warszawy teraz, to Mhm. mi przywiezie, ale coś zaczyna bąkać. Nie że no, jeden mam nie odłożony ma. dla ciebie. Jeden mam odłożony dla ciebie, więc... Poprosiłem o 2, powiedział, że 2 to chyba za dużo. O Nie 1 no, za ale dużo, to jest więc nie wiem. jeden fan więcej dostanie kubek. Gdzie ty? Po co? No, Tak, wiecie. natomiast pytacie też, czy jesteśmy rozpoznawani na ulicy. Ja rozpoznany byłem raz. Pod Ja Lidlem, a Paweł raz w Lidlu. Tym sam. Nie, no Nie, jesteśmy. E, kłam. nie jesteśmy. Jeżeli mnie zobaczycie, możecie Jesteśmy! spokojnie przyjść się przywitać. Co? No jak nie jesteśmy? Ja już byłem chyba tak, myślę, że z 10 razy. Tak? A, Tak, widzisz, no. no to ja łysy w okularach to mnóstwo takich jest. Ja Nie- jestem rozpoznany. Bardzo często w sklepie, to prawda, bo to ja rzadko wychodzę, tak, bo ciągle nagrywamy. Mhm. To też jest takie śmieszne. Wydawało mi się, że to nagrywanie pewną wolność daje. No trochę daje, tak, no bo znaczy wcześniej chyba miałem większą, bo ja tam się zajmowałem, tak jak zresztą mówiłem wielokrotnie, czy tam giełdą, inwestowaniem, tak, robieniem jakichś swego czasu jeszcze wcześniej projektów informatycznych, takie różne rzeczy. No a natomiast no teraz po prostu te nasze programy, tak, no powodują to, że jest jakiś rytm, muszę właśnie o tej 5 wstać, czasami trochę pośpię dłużej, czyli o 6 wstanę, ale się rzadko to zdarza. No i w tych sklepach właśnie często bywam, ale ostatnio chyba w serwisie samochodowym ktoś po głosie mnie rozpoznał i O. chodź. Nie, i bardzo się ktoś ucieszył. No, to jest oczywiście pewnie przyjemne, tak, natomiast no nie mamy jakiegoś takiego, że idę w sumie nie chodzę właśnie do barów, może jakbym poszedł do baru, to może bym miał za darmo albo do restauracji, właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że może raz wyszedłem z piwnicy i już mnie ktoś poznał, więc może to nie jest, wiesz... Tak, to nie jest tak źle, tak? Nie, no wiecie, może po prostu mniej Zabrzan oglądam. Tak, my trochę też właśnie mało wychodzimy, trzeba się przyznać i może jakbyśmy częściej właśnie w restauracjach czy w jakichś kawiarniach bywali, to może byśmy byli częściej rozpoznawani, natomiast no ja mówię, w sumie chyba jestem często, bo tak co drugi, trzeci raz jak wychodzę, to ktoś mnie zaczepia. Okej, to ja może muszę wychodzić częściej, ale nie mam czasu. Tu proszę wytłumaczyć, czy wysyłając odpowiedź mam podać swój adres zamieszkania. Jeżeli chodzi o dokładne, szczegółowe informacje, to słuchajcie, pod każdym odcinkiem, gdzie jest losowany kubek, jest link do regulaminu. Tam macie dosłownie 5 punktów. I to jest bardzo proste. Trzeba podać adres paczkomatu najbliższy, bo mamy umowę na paczkomaty, żeby to w miarę tanio móc wysłać, swoje dane kontaktowe, jakbyśmy coś potrzebowali jeszcze i akceptację, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze względu na RODO. Zgodnie z prawem my nie możemy wypisać wam etykiety, jeżeli nie wyrazicie zgody, Tak. Więc takie 3 podstawowe rzeczy i te hasło. Tu staramy się to uprościć najmocniej, jak tylko jest możliwe. Ewentualnie mocniej uprościć możemy jedno słowo zamiast 2. No ale to już no nie przesadzajmy. No trochę ten konkurs, tak, stanie się taki, no bo to Tak, trochę ma być tak, taki, że oglądacie na początku do końca, taki był zamysł i wtedy ta pierwsza osoba, no bo to trochę tak mówimy słowo i to takie by było na chyba jakiś refleks, tak? No to już myślę, że za prosto. Tak. Na początku ja chciałem rebus, ale Mateusz stwierdził, że to będzie za skomplikowane, no i teraz myślę, że miał rację. Tak?
Przepraszam was, no, ale no niestety tak to Może, wygląda. my może źle tłumaczymy, troszeczkę chaotycznie, Może więc tak. czy planujemy Pytacie, raz na jakiś czas no. o ekonomii jakiegoś kraju bloku wschodniego, Kazachstan, Rumunia i tak dalej? Bardzo chętnie, jak tylko będziemy mieli jakieś dane, bo do takiego programu, który jest ekonomią kraju, którym się nie zajmujemy na co dzień, no to słuchajcie, research byłby dosyć długi, żebyśmy nie zrobili tego po łebkach, więc chętnie, natomiast nie wiem, kiedy możemy coś takiego zrobić, bo to by było bardzo absorbujące czasowo w tym momencie. Tutaj pytacie się o jak wygląda wynik ankiety 51 do 49, żeby robić, więc widzę, że to wzbudza emocje. Tak. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy. Ja w Poznaniu I nie nie byłem wiem, jak od będzie 10 50 lat. na 50, to nie wiem, co zrobimy. Dogrywkę. Dogrywki może. Tak. Tu niestety Zrobiłeś. paleolit. Kiedy- Nie byłem w kiedy Poznaniu byłeś chyba z uczniem? 10 albo 15 lat, więc to raczej nie ja. Jakikolwiek to jest klub, bo ja podejrzewam, że to może być podstęp jakiś. Tak, jakiś barok, tak. Tak. Okej. Z panami albo z paniami, tak, znając tutaj Mateusza, okej. tak. Mateusz chodzi po mieście bez gęsi. Tak, bez gęsi chodzę. Raz chodziłem O, z widzisz, gęsią. jakbyś z gęsią na ramieniu, no to od razu Mhm. by cię poznali, to właśnie jest błąd. Tu rozmawialiśmy dzisiaj o tym, Konrad, jaki jest szansa na Rosję Dziki Wschód? No Paweł, jaka jest No szansa? jest. No jest. Paweł jak ten wyleczy głos, to powiedział, że będzie robił 4-godzinne dodatkowe programy specjalnie Ja dla was. bardzo lubiłem ten Dziki Wschód. Co prawda ten format nie był przemyślany, trochę na spontanie robiony, to większość wie, ale ja lubiłem, bo można było odpowiedzieć na dużo pytań. Ja lubię chyba odpowiadać też na pytania. I jeżeli byście właśnie pomogli nam ogarnąć na przykład to telefonowanie, bo kiedyś próbowaliśmy robić coś takiego, że ktoś na przykład dołącza się do naszego tutaj streamu, ale większość ludzi albo się bała, albo nie chciała twarzy, albo były problemy techniczne na zasadzie, że tam próbowaliśmy połączyć, mikrofon nie działa, coś tam nie działało, tak? No i to reszta słucha i tam próbujemy przez 5 minut włączyć osobę, no to nie jest wtedy ciekawe. Luke pisze, że nic nie wygrał. Wygrasz, Luke, wygrasz. Luke, ja dzisiaj do Luka pisałem. Jesteś Był z nami drugi, od ale to początku, wygrasz. porozmawiaj sobie z Gretkiem. Gredek był Gredek chyba ci zabrał. 4 albo 5 razy drugi i dzisiaj mu się udało wygrać. I jest tutaj uczciwie i on mówił, no weź za zasługi. Mówię, nie. Musi być uczciwie i wygrał uczciwie. Zwróćcie też uwagę, że jeżeli nie wygrywacie, no to wasze nieszczęście jest czyimś szczęściem, więc powinniście też to docenić i się z tego też cieszyć. Więc Luke, twoje nieszczęście jest szczęściem dzisiaj z Gretka. Tak, Dopóki natomiast mu się nie jutro zbije, jest to nowy szczęście. dzień lub w transporcie, tego nie wiem. Natomiast spokojnie, cierpliwości, bardzo wielu ludzi, którzy oglądają nas praktycznie codziennie, powygrywało, bo rozesłaliśmy już chyba ponad 20 kubków. I pamiętajcie, ci co wygrali już tą serię pierwszą, tą czerwoną, no to oni wypadają z kolejki, więc im bliżej końca, tym może większa konkurencja, bo coraz więcej będzie chciało was te ostatni kubek z serii, ale ci, którzy wcześniej wygrali, nie dostaną, nawet gdyby brali udział. Dopiero później w drugiej serii się to resetuje i jedziemy od nowa. Dobra, tutaj pytanie o giełdę. Czy mam czas grać na giełdzie? Czasu nie mam, ale gram. Znaczy bardziej tak pasywnie ostatnio. Albo inaczej, na giełdzie gram, ale mniej spekulacyjnie. O, może tak. Bo faktycznie czasami tego czasu brakuje. Natomiast tu jest jakieś inne takie. Łukasz pisze, że widział komity z moim nazwiskiem, więc to prawdopodobnie nie jestem ja. A dlaczego? Dlatego, że ja się inaczej podpisywałem. Jeżeli cokolwiek komitowałem, a SVN-a, szczerze powiedziawszy, to chyba z 20 lat nic nie komitowałem, a jeżeli już komitowałem, no to raczej to nie było z moim nazwiskiem. Ja nie wiem, o czym wy mówicie.
To to zróbcie Łukasz sobie wie. prywatnego czata w takim razie. Łukasz wie, a więc ja nie będę mówił, jak się podpisywałem, bo wyjdzie na to, że ktoś zaraz napisze, że widział, ale na pewno nie tak. Na pewno Tu nie mamy swoim nazwiskiem. pytanie, nie ma mnie na liście wspierających, gdzie to zmienić? Słuchajcie, jeżeli w zależności od tego, jak oglądacie nasze programy, jeżeli oglądacie na telewizorze, to chyba najłatwiej wejść później na telefonie na stronę Patronite'a, Patronite łamane przez Paweł Jeżowski, znajdziecie w Google, jak wpiszecie. Jeżeli Jest w każdym, link jest w każdym filmie, tak? Dokładnie, Jeżeli no ale sobie opis na otworzycie. telewizorze mogą nie wejść. Mhm. Natomiast jeżeli oglądacie nas na żywo, na telefonie lub laptopie, no to macie opcję tam wesprzyj. Tylko ja nie wiem w sumie gdzie, zarządzaj wspieraniem, zobacz bonusy, zaraz obok Tak. Kremlinki Show. I tam klikając w ten przycisk można sobie po prostu wysłać coś w rodzaju takiego napiwku dla nas, więc to... Słuchajcie, tutaj też jest możliwość przez kawę, tak, natomiast my oczywiście najbardziej lubimy tego Patronite'a. Tu jest pytanie odnośnie tego, żebyśmy się nie hamowali od Michała, dzięki Michał za to pytanie. No i my chcieliśmy zrobić na początku ten CEP Extra, chcieliśmy też inne materiały może kiedyś zrobić dla patronów, no ale na ten moment to chyba jest 50-50, więc nie wiem, czy nawet ten CEP Extra, a nie, teraz jest, że nie chcecie większość, a więc chyba tego CEPa Extra nie zrobimy. No to zamykamy No ten projekt. bo zamykamy chyba ten projekt, bo większość mówi, żeby tego nie robić i to szanujemy. Właśnie na tym CEP Extra chcielibyśmy troszeczkę mniej się hamować, no bo tam moglibyśmy olać trochę ten algorytm YouTube'a, no bo nie trzeba byłoby pozycjonować i walczyć o jak największe zasięgi. A nawet jeżeli by nam coś zbanował, no to można by było to, ponieważ on inaczej traktuje, jeżeli są te linki, znaczy live'y niepubliczne, tak? A tam byłyby prawdopodobnie live'y niepubliczne. Tu lecimy dalej. Tu Michał mówi, że Jaruski był fajny, jak był live. Fajny on może był, ale jaki był stresujący, żeby sobie przygotować te materiały wszystkie naraz i żeby próbować być śmiesznym przez ponad godzinę, to jest, wiecie, to jest jak występ w teatrze wtedy, więc nie możecie zrobić cięcia, nie możecie cofnąć, nie możecie nagrać od nowa, to raz. Dwa, w trakcie live'ów, jeżeli były zgłaszane przez boty jakieś niecenzuralne słowa, jakieś fragmenty muzyczne, które nie zauważyliśmy i były w udostępnionym filmiku, od razu materiał był banowany, demotyzowany, mieliśmy problemy też z kanałem. Jaruski jest tworzony w tym momencie w ten sposób, gdyż nauczyliśmy się na bazie doświadczenia, że tego typu materiały musimy najpierw zmontować, później je wrzucić w algorytm, żeby on je zweryfikował i żeby nie było robione właśnie jakiś blokad i tak dalej, bo to rzutowało później na cały kanał. A to ja zadam, wiesz co, i inne pytanie, bo Mhm. może chcecie, tak? Czy chcecie, żeby Jaruski był tylko dla fanów i patronów, bo o tym też wielokrotnie myśleliśmy. Aha, i wtedy nie trzeba cenzury w ogóle ani nic. I wtedy byśmy mogli troszeczkę bardziej odważnie pewne rzeczy, no bo czasami wycinamy, też mamy problemy, jeżeli chodzi o te muzyczki, nie muzyczki, na wszystko musimy uważać. No i też na jakieś czasami na ten algorytm, czyli coś mówimy, co jest pewną taką ironią, aluzją, no a algorytm to odbiera dosłownie, no i wtedy mamy problem i tak już było. A więc ja zadam Wam pytanie, czy chcecie, żeby, ponieważ tutaj już myślę, że możemy tą pierwszą ankietę zakończyć, ja bym ją zakończył, natomiast uruchomiłbym drugą ankietę dotyczącą właśnie, czy Jaruski... Dobra, to pisz sobie, a ja będę odpowiadał na następne pytania. Czy będzie można później kupić od Was zestaw 4 różnych kubków? Nie wiemy na razie. Na razie pomysł jest taki, żeby to było coś ekstra dla naszych wspierających i patronów, żeby to było coś wyjątkowego i żeby to było takie, wiecie, niedostępne w formie zakupienia.
Później, jeżeli będziecie bardzo tego żądać albo coś, no to może będziemy myśleć, ale może to nie będą te kubki, może to będzie zupełnie coś innego. Ja bym nie chciał sprzedawać tych projektów, chciałbym, żeby one były takie właśnie wyjątkowe dla tych najwierniejszych widzów, bo to jest coś takiego, czego nie da się kupić, a wtedy to ma jakąś inną wartość, taką bardziej sentymentalną. Wspominałem, że grałem w paintball, czy mogę powiedzieć coś więcej? Tak, jak uderza to boli, ale jak się kogoś trafia, zwłaszcza w tyłek, to jest śmiesznie. To tyle mogę powiedzieć. Byłem ze 4 razy w życiu, więc to nie była jakaś tam niesamowita gra, natomiast mogę polecić, fajnie się grało. Pod chyba piekarami śląskimi jest w bunkrach organizowany paintball i tam było bardzo fajnie. To pozdrawiam właściciela, jeżeli ogląda czasem nas. Więc tyle. Dojdzie do tego, że będą proponować łapówki za kubek. Myślę, że nie dojdzie. Jak widzieli wszyscy, którzy. Na ulicy. Jak Tak. spotkacie Mateusza, to możecie. A ja chodzę pamiętajcie, tak po sobie ulicy, załatwić. nie? Tak chodzę. Jak Tak. już gęsi nie mam, no to idę tak. Nie, słuchajcie, staram się być jak najbardziej uczciwy. Właśnie ludzie, którzy mówią, że no nie wygrywali, a ja czasem im odpisuję, że kurczę, byli drudzy, znowu drudzy, że ja to dostrzegam, że to widzę. No ale jakbym miał preferować kogoś, no to ktoś jest stratny, a tego nie chcę. Jak można was wesprzeć na Patronite'a? No to jest strona Patronite i trzeba wpisać tam Paweł Jeżowski. Albo I tam Kremlinka jest, Show. Albo Kremlinka Show. Można to Znajdziecie. wyszukać wpisując w Google i tam jest opcja i można to Lub robić. w Patronite jest tam search i też można sobie wyszukać, co was Tak. interesuje. Można zrobić pojedynczą wpłatę, można ustawić sobie jakiś abonament, jeżeli chcecie, można wybrać sobie, kogo wspieracie, czy chcecie wesprzeć Marka Meissnera, Łukasza Kobierskiego, któryś z naszych formatów, bo też jest taka opcja, więc. No to może ja pokażę, wiesz, bo tutaj też jest taka możliwość, wyszeruję ekran, Okej, dobra, to żeby to było takie, no wchodzicie na tą stronę, Patronite, Paweł Jeżowski, tak, to możecie czekaj, bo tutaj... jest niewidoczne, to ja tu wrzucę, Jeszcze, poczekaj. Tak. O, nie dałem. No i nie widać linku, tylko widać jak gdyby środek. No i wchodzicie na tą, czyli tam jest ten link, który jest przy każdym odcinku, klikacie na ten link, no i na tej stronie tutaj macie opis naszego kanału, no i wybieracie próg, jaki program chcecie wesprzeć, czyli czy komentarz, czy Marka, czy Łukasza, czy Jaruski właśnie. No jak klikniecie na przykład tak, no to musicie się tutaj być zarejestrowanym, mieć konto. Można też tutaj to konto w tym momencie założyć. No i wtedy jak się tutaj zalogujecie, tak, no to w tym momencie istnieje możliwość uruchomienia i zapłacenia, tak. No i tu jest możliwość, bo się o to też często pytacie, Blik, karta, PayPal, a więc różne możliwości. Okej. Myślę, że to jest dosyć prosto zrobić. No i co tu mamy jeszcze? Nie możecie nowego kanału, gdzie będzie bez skrępowania, nie zważając na YouTube'a publikować, ale chodzi ci o kanał w innych mediach, tak? Słuchaj, prowadzimy swoje konta twitterowe i YouTube'a. Ja na koncie twitterowym przestałem praktycznie pisać, bo nie wyobrażacie sobie, jak dużo pracy poświęca ten kanał YouTube'owy. Jeżeli mielibyśmy to robić jeszcze na innych platformach, to nie jest do połapania. Zauważcie, że taki kanał sportowy czy kanał Zero, które wcale nie puszczają więcej materiałów niż my, mają zatrudnione po 20-30 osób. My to robimy większość w dwójkę, plus mamy 2 współprowadzących na zaledwie 2 programy w tygodniu i kilka osób, właśnie moderatorów i takich osób współpracujących, które są z doskoku, ale to nie są ludzie na etat, więc no, fizycznie to
osiągnęliśmy pułap fizyczny w tym momencie tego, co jesteśmy w stanie z takiego kanału wycisnąć, a otwarcie kolejnego to jest ponad nasze siły. Tak, tutaj widzę, że piszecie odnośnie tego, żeby kanał Jaruski dla patronów i wspierających, to nie, to zły pomysł i to szanujemy. Natomiast też, jeżeli nas oglądacie, musicie też się zastanowić, że jeżeli ktoś jest patronem i wspierającym, no to powinien też dostawać jakieś ekstra materiały i tutaj ciągle mówić nie, bo wszystko powinno być dostępne dla wszystkich. My to rozumiemy i do tej pory taką politykę też stosowaliśmy. Natomiast nie wiemy, czy ona jest optymalna, no bo tutaj też jest osoba, która wspiera, chciałaby dostawać i mieć możliwość właśnie czy kontaktu z nami, czy mieć dodatkowych materiałów, tak? A ciągle mówimy, że nie, bo większość ludzi chce mieć wszystko za darmo, tak? W sumie, tak? Często nawet nie subskrybując, tak, kanał, bo też tak to wygląda i piszą często takie negatywne komentarze, a więc musimy uwzględnić każdego, tak? Tu jest możliwość tak, płacenia Blik, PayPal, pańszczyzna. Pańszczyzna może być. No, musimy ustalić... Tak, wiosna idzie, mnie trzeba okna umyć. A więc jeżeli jakiś pan silny jest do mycia okien, to zapraszamy. Ja chciałem powiedzieć coś o paniach, bo nasze panie są niezwykle aktywne i populacja pań na Kremlinka Show zwiększa się, jak to mówią. Gdy zaczynałem na wiosnę, na lato zaczynałem współprowadzić, to było 5% chyba, a w tym momencie dobijamy do 10%. Więc dziękujemy serdecznie, zwłaszcza wszystkim paniom, które bardzo aktywne są na czacie, w komentarzach, no i coraz więcej nas ogląda. Nie wiemy czemu, bo jak widać, ale może za poczucie humoru chociaż. Coraz więcej też starszych osób nas ogląda, też dziękujemy. To już wiemy dlaczego, bo się starzejemy z każdym materiałem i z każdym 1000 nowych subskrybentów. Natomiast tak, tutaj piszecie, że w piwnicy nie ma okien, to prawda, no ale jakoś się też porozumiemy. Tak, są różne jeszcze rzeczy, które można tutaj zrobić. Tu pytanie, czy można by było live'y robić wieczorami. Słuchajcie, przygotowujemy program na rano i najczęściej wieczorami. Czyli live wieczorami, to by nie było kiedy zrobić na rano, bo na popołudnie też musimy przygotować po południu. Jeżeli chodzi o dodatkowy sektor, gdzie moglibyśmy dać coś ekstra, to po porannych cepach jakieś 2 razy w tygodniu 20 minut. Nic innego nie wchodzi w grę przy naszym obłożeniu w tym momencie. No jeszcze obłożenie Marka czy Łukasza. Z Markiem będzie ciężko, z Łukaszem tak samo, mają też inne swoje rzeczy, no tutaj byłby to dodatkowy format, dodatkowy materiał. Pamiętajcie, że my też z naszymi prowadzącymi po prostu rozliczamy się i płacimy za te materiały, tak. To nie jest tak, że ktoś to robi hobbystycznie. Tu słuchajcie, Greg pisze, to ja chcę zdjęcie gęsi z autografem Mateusza i Pawła, pies z tym kubkiem. Możesz sobie zrobić z nami zdjęcie już w sobotę na tym naszym występie, jeżeli chcesz. Nie wiem, czy gęś w ogóle reflektuje do jakichś zdjęć. Nie wiem, w sumie miałem iść sobie zrobić zdjęcie biznesowe. To myślisz, że jak przyjdę w garniturze i z gęsią, to zrobią mi? Za darmo. Zrobią. No dobrze, tak. Dobrze. Pytanie jest, czy masz piwniczkę? Nie mam, a tak naprawdę już mam nadzieję, że rozumiecie, że z tą piwnicą żartujemy. Mieszkam na 2. piętrze i to jest jedyna piwnica na 2. piętrze. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby piwniczkę zaopatrzyć do piwnicy Mateusza, to piszcie na priv, też na taki barter pójdziemy. Czy na Patronite trzeba się rejestrować, by wspierać? W sumie nie wiem. Tak. Trzeba chyba. Natomiast możecie... Na YouTubie nie trzeba. Na YouTubie nie trzeba, więc możecie wesprzeć. Znaczy też trochę trzeba, żeby być, ale może mniej, tak? O, może tak. No, chyba nie można po prostu anonimowo nam wysyłać pieniędzy.
No właśnie to też o to chodzi, no bo tutaj też że są żeby nie urzędy było. skarbowe, nie urzędy, to wszystko musimy Tak, brać tak, pod tak. uwagę. Polskie prawo, no bo tu chcemy Tak. też przestrzegać. Tak, proszę nie A więc wysyłajcie mi worku zboża dla gęsi. Nie, naprawdę, ja nie mam gdzie wstawić tego. Ja już się zakupkowałem. Już I 7 worków tam leży, tak. ja mam wielką rolę takiego tego bąbelkowej folii, słuchajcie, i to już mi wystarczy. Plus cały karton kubków. Nie, żadnego zboża, naprawdę, proszę was. Tak, pytanie. Tak, to jest duża piwnica, dwupiętrowa, wszystko się zgadza. Mateusz na tym najniższym, tam w tej piwnicy do Tak. piwnicy. Tak, tu żebyśmy się nie zachorowali na śmierć. Właśnie, słuchajcie, a propos zachorowywania się na śmierć. Gdyby któryś z nas umarł, nie, dobra. Gdyby było tak, że po prostu jesteśmy zmęczeni czy chorzy, tak jak Paweł, i wypadłby jakiś program, to przepraszamy Was, ale nie miejcie do nas pretensji, no po prostu jesteśmy też ludźmi. Gdyby się coś takiego wydarzyło, to miejcie to na uwadze, no bo czasem może Czasami wypaść. Mateuszowi weekend się przedłuża, to też miejcie na uwadze. Nie. Ja jestem zawsze punktualny, zawsze przygotowany, tylko czasem się zagadamy przed wejściem na wizję i mamy obsuwę o minutę, bo po prostu pochłonęła nas rozmowa. Tak. Te mycie okien bez koszulki. No nieźle. Tak, do Mateusza zgłaszajcie się, tak. Okej, jak... Mamy L4 wysyłać, jak będziemy chorzy. Słuchajcie, a jak ktoś zbije kubek, no to słuchajcie, no niestety nie odpowiadamy za to, że ktoś zbił sobie kubek, ale też w regulaminie mamy informację, że no gdyby coś się wydarzyło kubkowi w trakcie transportu, no to niestety siła wyższa, jak to mówią. Poczekaj, tutaj ludzie piszą, żebyśmy sprawdzili Tipeya. Na Patronite można Tipeyem płacić. Więc Okej. zapraszamy. No to okej. Co tu jeszcze mamy? Aha, ale ja ze swojej strony robię naprawdę wszystko, żeby te kubki były bardzo dobrze zabezpieczone. Wszyscy ci, co dostali, to chyba mogą potwierdzić. Więc tak, musimy robić składkę na klonowanie prowadzących. Znamy już pewną rosyjską firmę, która zamraża, ale chyba nie było żadnej firmy, która klonuje. Więc jeżeli macie jakąś, to oczywiście możecie polecić. Ja 100% rozumiem, że jest mega ciasno z czasem. Robicie dzięki, Tomasz. Mam nadzieję, że kubek służy dobrze. Zdjęcie widziałem. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz też wygrał. Udało nam się wysłać do Cieszyna, do paczkomatu w Polsce. No i później sobie Tomasz odebrał. Więc... Dobrze, ponieważ nie wiecie, to ankietą stwierdzimy. Zobaczymy, czy teraz ile Paweł ma lat. Aha, okej. Tutaj nie trafiacie, więc zobaczymy. Mhm. Na pewno nie traficie, ale w następnym miesiącu będzie ile Mateusz. W twoim... Ma czegoś innego. Nie wiem, o co chodzi, chyba się wyłączyłem, bo szukałem pytań. No, czytaj. Powtarzamy po raz kolejny, co jest bardziej optymalne, patronat. Tam zabierają mniej procent prowizji. Więc więcej jest przeznaczone dla nas. YouTube bardzo sobie ceni usługę kolekcjonowania pieniążków. 30 parę procent, więc... Więcej ostatnio. No, ostatnio więcej. 40. Więc, no, nie to, wiem, z czego to wynika, ale tak. Więc to jest bardzo duża różnica. Tak. Więc jeżeli ktoś chce, to wtedy jak najbardziej polecamy bardziej Patronite'a. 3 lata łagru za nieobecność, jesteście bardzo surowi. Tu piszecie, że część osób rezygnuje ze wspierania. My nie możemy przyjmować pieniędzy na nasze konta osobiste, ani w inny sposób. Nie mamy fundacji, żeby być może jakby była jakaś fundacja, to być może wtedy tak, natomiast ten Patronite to jest dla nas jedyna taka legalna możliwość otrzymywania wspierania.
No bo my nie odpowiadamy, tak, no wyobraźcie sobie, że ktoś przychodzi, urząd skarbowy się pyta, a co to za pieniądze pan tutaj dostał, a za co, tak? Nie? Ale jest, słuchaj, jest ciekawa propozycja, bo można zorganizować 24 godziny Q&A z samą gęsią i ustawić reklamy co kilka minut. To możemy w to iść, piszcie, właśnie, to możemy zrobić ankietę, czy byście chcieli, tylko Tak. dla patronów i wspierających. Jak odpowiecie, że nie, no to ja już trochę zgłupieję, ale wtedy tak. Czy przed Jaruski coś powiecie? Nie, Jaruski jest nagrywany, słuchajcie, przez kilka dni. Łapiemy materiały i jak mamy coś ciekawego, no to między na przykład nagraniami mówimy, ok, to mamy 20 minut, mamy 2 fajne materiały, kręcimy i musimy się tak nastawić. Tak, kiedyś to na żywioł szliśmy, czyli był live i co niektórzy pamiętają i szliśmy w trakcie, ale bardzo ciężko, to trudna praca. Ojej. Co strasznie. Normalnie jak kręcimy na tygodniu, słuchajcie, to jest, jeżeli jest jakiś materiał, do którego można powiedzieć dokładamy swój czas, serce, energię, to jest Jaruski. On jest tylko w naszej opinii dla patronów i wspierających, bo to są jedyne osoby, które to doceniają. Ja wiem, że część z Was ogląda i bardzo się cieszy, natomiast wpływy z reklam są znikome. YouTube tnie tam monetaryzację na maksa, dlatego z chęcią, jeżeli byście tylko zgodzili się, no to moglibyśmy to robić tylko dla patronów i wspierających, bo my na tym nie zarabiamy, natomiast kosztuje to nas no chyba najwięcej czasu ze wszystkich formatów. Łatwiej nam jest przygotować dane, nie wiem, przetłumaczyć coś z rosyjskiego, z angielskiego, niż być nie śmiesznym. wiem, z tajskiego, tak, niż być śmiesznym, tak, i znaleźć materiał godzinny. A jeszcze nie zawsze nam wychodzi i ważne jest to, że to co widzicie, tą godzinkę, to jest tak ze 2,5 do 3 czasem materiału. Kiedyś mieliśmy 6 godzin chyba cieliśmy, a więc sobie możecie wyobrazić, jaka to jest ten. Nie? Tu mamy, czy planujecie spotkania w różnych miastach na piwo? Na razie nie, na razie ja planuję między nagraniami jakąś dżemkę, bo mamy po prostu dużo tego i gdybyśmy musieli gdzieś jechać i organizować, no to by wypadały materiały najprawdopodobniej, bo wychodzimy 2 razy dziennie do Was, można powiedzieć, więc na ten moment chyba nie. Najbliższa okazja jest w tej Warszawie, no bo tu z Michałem weszliśmy w tą kooperację, a kiedy będzie następne, ciężko powiedzieć. Może jak będziemy bliżej właśnie tych 100 000, to wypuścimy rzadziej film, a będziemy jeździć, nie wiem. Pan Paweł ma tyle lat, na ile wygląda, dzięki Miś. Nie wiem, czy to jest komplement, czy wiesz, obelga, bo to następne pytanie, na ile wygląda Paweł. Dobrze, w następnym materiale będziemy o tobie robić ankietę. Zobaczymy, jak to wypadnie. Tutaj też, słuchajcie, duże też podziękowanie dla osób, które też kupują wspieranie dla innych. I to jest też taka rzecz, jeżeli chodzi o YouTube'a. Jeżeli się pojawia wspieranie i donaty podczas materiału, to te materiały są wyżej, to możemy też zdradzić, tak, wyżej monetaryzowane, tak, czyli w tym momencie, no i co ciekawe, wbrew pozorom na Jaruski mało pojawia się monetaryzacji, a najwięcej się pojawia monetaryzacji albo w top 10, albo w naszych komentarzach, czasami w cepach i wtedy te materiały po prostu reklamodawcy więcej płacą za umieszczenie tam reklam. To tak sobie YouTube wymyślił, nie my. My nigdy nie potrafimy zgadnąć, dlaczego dany materiał ma jakiś współczynnik wyższy, niższy. Tak. Wydaje nam się, że robimy... Przestaliśmy się zupełnie tym przejmować, tak? Natomiast jeżeli chcecie nam pomagać i tak jak na przykład Gumistrz czy Szczurek wysyłają tutaj wspieranie dla innych, dzięki temu inni mogą wygrać na przykład kubki, no to nas to wspiera, tak? Nas to tak samo wspiera, jak właśnie to wsparcie na Patronite i to bardzo doceniamy i dziękujemy z całego serca. No tak, tyle.
Czy planujecie wydanie książki? Tu też mówiliśmy o Nie. tym. Materiału mamy bardzo dużo, natomiast na ten moment nie mamy czasu na to. Ja mam ambicje sobie coś napisać, bo ja lubię pisać, ale może kiedyś w przyszłości, natomiast teraz nie. Tutaj też właśnie część osób pisze, że nie lubi Jaruskiego i my sobie z tego zdajemy sprawę, że to jest, dla nas jest to trudny materiał. My tak naprawdę na samym początku, no mogę też zdradzić, tak, nie wiem, nie obrazisz się, bo mieliśmy różny pomysł na rozwój kanału. Poczekajcie, muszę synowi coś powiedzieć. To ja może dokończę. Ja mówiłem, że możemy iść właśnie w taki format też typowo komediowy, żeby próbować przekazywać wiedzę trudną, ekonomiczną w formie lżejszej. Paweł chciał tak bardziej poważnie. Ten Jaruski to był w sumie taki pomysł właśnie na tą wersję komediową. Myślałem, że on będzie taki, wiecie, rozrywkowy, zdobędzie dużo publiki, takiej bardziej rozrywkowej, nastawionej na żarty, na lekką rozrywkę. Okazało się, że nie. Że w ogóle nie. Znaczy, bo tak, mieliśmy trochę na początku inną wizję. Na razie to moja wizja wygrywa, chociaż z dużym wkładem Mateusza, bo plan był, Mateusz miał faktycznie, mówił, a będziemy robić, obaj chcieliśmy robić Jaruski, to też żeby nie było tak, że to Mateusz chciał, a ja nie, chcieliśmy robić, tylko mieliśmy, ja mówiłem, że no to będzie ok, ale dużej publiki tutaj nie będziemy mieli, a Mateusz miał taką nadzieję, że to będzie tam 2-3 razy w miesiącu, nawet nie 4. No i tam każdy odcinek 100-200 tysięcy tam docelowo i tam z każdego odcinka tam kupę, że tak powiem, tej monetaryzacji i tak dalej, i tak dalej. No życie zweryfikowało, że większość po prostu chce informacji, tak? I z tego sobie zdajemy sprawę, że większość osób nas ogląda dlatego, że przekazujemy poranne cepy. Tu był właśnie bardziej pomysł na jakieś właśnie satyrę, Geopolo, tak, natomiast no chyba, kiedy my zadecydowaliśmy, w lipcu już, czy w sierpniu? Wiesz O co, temacie. pierwsze odcinki w sierpniu były. Tak, W sierpniu, tak? ja w ogóle zacząłem nagrywać w sierpniu, więc Nie, w ja, lipcu. no co w lipcu? W lipcu zacząłeś nagrywać. Od sierpnia od cepy. Ja w lipcu zacząłem z tobą Ekonomię Rosji pisać. A nic nie nagrywaliśmy? Nagrywaliśmy coś, były Ale to jakieś. jakieś takie sporadyczne, tak jakbym był Tak, bo gościem u Mateusz, ciebie na tak, programie. był pomysł, że będziemy robić portal, tak, Mateusz będzie się opiekował i tam sporadycznie robił ten Jaruski właśnie, to jeszcze wtedy się nazywało nie w tyle. W TV wam tego nie powiedzą, W TV wam tego nie pokażą. czy coś takiego, no. No i w sierpniu chyba ja przyszedłem, mówię, ty robimy tak. A on mówi, gdzie ja o 6 będę wstawał, tak? Nie? No Tak. i takie te nasze przygody wtedy były. I się okazało, że ja o 5 wstaję codziennie, jakoś żyję. No i w sumie Mateusz się chyba przyzwyczaił do tego też i chyba... No ja ten tryb możesz wieczorny, powiedzieć, że jesteś siadam zadowolony. wieczorem i ja sobie piszę na drugi dzień na rano wieczorem, a Paweł pisze rano, dopisuje nowe, co się pojawiają, więc... Tak, ale mamy pewien taki schemat i też jakąś automatyzację tego. I to chyba też ja cenię i Mateusz ceni, że to jest wszystko uporządkowane. Staramy się zrobić taki, bo inne czasami kanały robią tak z doskoku, dobra, coś się wydarzyło, tutaj dzwonią, nie? Tak często nas tak ściągali tego, tak jak chyba, nie wiem, ktoś cię ściągnął, już nie powiemy kto i pan mówi na temat tej figurki, Ja miałem która przyjść, wybuchła. przyjść, opowiadać o jakimś ekonomicznym temacie, a pierwsze 2 pytania były o tej figurce, co wybuchła w restauracji. Takie mówię, no tak, było tak. Ale wiesz co, w telewizji jak na Polsacie dawałem wywiad, to też pierwsze co dostałem pytanie, pierwszy raz w telewizji wejście na żywo i ja przygotowany właśnie z jakiś tam chyba z rubla, że się wiesz osłabia czy coś, a pierwsze pytanie o demonstracjach w Mołdawii chyba, nie pamiętam, od razu jakiegoś z grubej rury, gdzie wiecie, w ogóle nie mój temat, coś tam, przyszedł ktoś i tak to właśnie wyglądało. No ale tak to niestety jest. Trzeba mieć
dużą elastyczność wypowiedzi. Czy myślicie o sobie jako OSINT? Nie, ja nie myślę, nie wiem jak Paweł, Nie. ja absolutnie nie mam związku z Nie. OSINT-em, bo OSINT to jest raczej wojskowe tematy i tak dalej, a my też sięgamy po te jawne rzeczy, po prostu chce nam się tego szukać i one są ogólnie dostępne, tylko że po rosyjsku i trzeba Wiesz sobie to co, posprawdzać. nawet chyba nie czujemy się jako dziennikarze. Coś czujemy, że mamy jakąś pewnie misję, ale raczej informowania ludzi i dostarczania po prostu informacji, czegoś, czego nie mogą gdzie indziej dostać. Jesteśmy dwoma gościami, którzy zainteresowali się o tym samym, Tyle. później się poznali gdzieś Nie tam właśnie robiłbym przez wokół tego Twittera jakiegoś i też nie wiadomo czego. Mhm. Nie staramy być jakimiś ekspertami i chociaż irytują nas, jeżeli ktoś po prostu gada nieprawdę, tak, i mija się z tą prawdą. Możemy rozumieć często, że ktoś napisał na przykład książkę i nie pasuje do tej tezy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie mamy też oporów, żeby to prostować, chociaż też nie będziemy robić, żeby zauważyliście, nie grillujemy kogoś, nie tak, nie, bierzemy i mówimy, a tu, to się chyba komentary tak nazywa jakoś, nie robimy czegoś takiego, tu powiedział głupoty, jeżeli już coś robimy, no to na przykład o rosyjskich ekonomistach i raczej się gdzieś do takich rzeczy niż ten, bo pewnie jeżeli byśmy to robili, no to byśmy mieli wysoką oglądalność, no bo byśmy kogoś zgrillowali, zhejtowali, to byłoby dosyć chyba proste, patrząc na jakość niektórych wypowiedzi, natomiast wydaje mi się zupełnie niepotrzebne i nic nie wnoszące. Tak? Jest na tyle materiałów, które warto przekazać, że nie musimy się tym posiłkować. Czy chcielibyście zrobić wywiad z osobą profesjonalnie zajmującą się inwestowaniem? Słuchajcie, my zrobiliśmy taki temat. My zrobiliśmy. Tu siedzi Paweł Jeżowski, który profesjonalnie zajmuje się inwestowaniem. Chcieliśmy otworzyć Mamy cykl. też poważnych inwestorów, tak, też. Tak, okej, ale to ja dokończę, bo zaczęliśmy cykl, natomiast pojawiły się, bo może wiele osób doszło od tego czasu, pojawiły się próby przez rosyjskich towarzyszy bazowania na tym programie o inwestowaniu. Zostały założone konta na Telegramie na Pawła Jeżowskiego i tam była próba oszustw finansowych, można to tak może w sumie nazwać, więc ten temat został na razie zawieszony. Sprawa jest zgłoszona na policję, to coś tam się toczy. Czy nie? Tak, Ty no mówiłeś, że... Tak, że rosyjska policja odmawia tutaj pomocy prawnej, tak, ale te profile zostały pokasowane, a więc taki jak gdyby efekt połowicznego sukcesu został uzyskany. Tak. Te o inwestowaniu programy są dostępne na YouTubie teraz, natomiast my w tym momencie mówiliśmy, że do tego wrócimy, ale nie mamy czasu, tak, być może się to pojawi. Doszliśmy do momentu, gdzie ja kupiłem swoje pierwsze obligacje i ten temat na ten moment został. Ja tam tego konta nie ruszam, więc możemy wrócić do tego za jakiś czas i będziecie widzieli, no tak, co szczególnie, się tam że teraz jest wydarzyło. ciekawie, tak, no bo mamy wzrastające kryptowaluty, złoto, akcje, więc jest taka, można powiedzieć, że hossa, którą jak ktoś pamięta, zapowiadałem też w zeszłym roku i ktoś słuchał tych bardziej właśnie, czy Dziki Wschód, tak, gdzie tam trochę się udzielałem i mówiłem, że tu trzeba by liczyć się na dosyć pozytywny scenariusz, jeżeli chodzi o giełdy i krypto i jakieś inne. Chociaż akurat nigdy nie byłem zwolennikiem takiej czystej spekulacji na takiego, no bo niektórzy tam naganiają na to krypto. Aktywo jak aktywo, typowo spekulacyjne, można zarobić, a można też dużo stracić, można też na shortach zarobić, było swego czasu, więc co kto lubi. Skąd pasja do pociągów i samolotów moja? To były tematy, które niezwykle mi się spodobały zaraz na początku Rosji, bo ogólnie nie wiem, czy kojarzycie, ja miałem wcześniej mam dalej w miarę popularny profil na Twitterze, ponad 70 000 obserwujących i gdy zaczęła się wojna, to wielu ludzi skupiało się na czołgach, na tego typu sprawach, a ja i Paweł zaczęliśmy się interesować, wtedy jeszcze nie
znając się tematami ekonomicznymi, tematami gospodarczymi, logistyką, no i wśród tych właśnie artykułów i różnych opracowań, jakie szukałem w rosyjskich przestrzeniach internetowych, było właśnie bardzo dużo o samolotach i pociągach i one były bardzo interesujące, ale to nie jest tak, że nie wiem, ja składam jakieś modele samolotów czy pociągów. Nie, po prostu uważałem i uważam dalej, że to są niezwykle ciekawe tematy pod względem właśnie tego, co się dzieje w Rosji. Nie można nie lubić. Można nie lubić. Nie każdy ma, wiecie, nie wszyscy lubią na przykład Monty Pythona albo George'a Carlina jako stand-upera, no albo nie wiem, kabaret młodych panów czy Konia Polskiego. Każdy ma inne poczucie humoru. Więc Tutaj ja się z czymś nie zgodzę, bo tutaj ktoś pisze, że według badań Oxfordu kobiety śmieszą relacje, żarty sytuacyjne, polityczne, faceci wolą rubaszny humor wizualny. To w takim razie chyba nas jakieś mniejszości seksualne tylko oglądają, Jaruski, bo on jest typowo abstrakcyjnym humorem. No tyle. no nie, no mamy tam o relacjach, mamy żarty No tak, sytuacyjne. ale właśnie, że bo tu, że bardziej... Ale rubaszny humor też jest, też nam się zdarza, no. Każdy rodzaj humoru, jest to taki blender No humorowy. dobrze, może masz rację. Tak. Tutaj jest też pytanie, słuchajcie, znaczy Jaruski jest specyficzny, nie każdy, to sobie od początku zdawaliśmy, też kierunek, w którym zmierzamy, jeżeli chodzi o humor, to jest taki typowo abstrakcyjny, no i nie każdemu to będzie odpowiadać. Kiedy można kupić akcje Kremlinki? Aż się Paweł uśmiechnął. Na razie nie ma takich planów. Mamy takiego kolegę, który chce tutaj kapitalizować swój kanał, ale my w tym kierunku nie podążamy, żeby mieć jakąś tutaj spółkę akcyjną, jeszcze notowaną na jakiejś giełdzie, a więc chyba nie. Będziemy rozwijać ten kanał, sprawia nam to frajdę. Chcemy też, żeby wielokrotnie powtarzaliśmy, chcemy, żeby to był projekt biznesowy, żeby projekt sam na siebie zarabiał, żeby można było wprowadzać nowych prowadzących, nowe formaty. Gdzieś nam się oczywiście marzy, żeby to był bardziej taki format telewizyjny, no, ale czy do tego dojdziemy, nie wiem. Czy nam się tak marzy? Jeździć gdzieś do studia, coś tam, nie, do studia makijaż nie, na ale... twarz. A po co? Ja nie wiem. Nie, właśnie niekoniecznie, nie. Na pewno tutaj też jak gdyby dyskutujemy bardzo często, ja chcę jakieś formaty wprowadzać, Mateusz nie, a potem mijają tam 2 tygodnie i Mateusz mówi, słuchaj, mam taki pomysł. Ja mówię, ty Mateusz, ale to jest dodatkowy format. Przepraszam bardzo, No. ja chciałem powiedzieć, że ten współprowadzący, z którym rozmawiasz teraz jako twój pomysł, to był moim pomysłem sprzed 2 miesięcy i po prostu zatoczył pętlę. Nic nie zrozumiałem. No to ci wytłumaczę po kanale. Tutaj pan Kleks mówi, czemu te 70 000 obserwujących nie przeszło na YouTube'a? Ciekawe. Nie, to jest bardzo rozsądne. Każdy portal ma swoją specyfikację i ludzie, którzy są na Twitterze... Specyfikę. I ludzie, którzy są na Twitterze, chcą po prostu czytać krótkie wiadomości na Twitterze. Tam bardzo często mam pytanie, dlaczego już nie piszesz nitek z informacjami? Ja nie mam czasu ciebie słuchać codziennie na YouTubie. Czy słuchać 30 minut, czy 40 minut programu? Ja chcę przeczytać coś w 2 minuty. No niestety, tak to wygląda. Każdy wybiera swoje medium, które mu najbardziej pasuje. No i tam są ludzie, którzy chcą po prostu czytać krótkie informacje zwięzłe. Tak. Nie lubię Monty Pythona, to powinno być zabronione i skutkować z pozbawieniem polskiego obywatela. Gdzie tu można dać bana, Paweł? Gdzie tu można dać bana? Tak. A ja się zgadzam, oczywiście. To tobie też dam bana. Ja nie tak, oczywiście. Monty Python, Jaruski też proponuję. Tak. Ach, nie, ja uwielbiam, tak. Ja się wychowałem na Monty Pythonie, niestety. To moje skażenie, jeżeli ktoś nie lubi, no to przykro mi bardzo.
O, tutaj ktoś bardzo miło napisał, że mam worki. Dziękuję. Zawsze można liczyć na widzów. Tak. Też było chyba takie pytanie, to mogę też odpowiedzieć odnośnie jakiegoś nurkowania. Mhm. Kiedyś nurkowałem, tak, dużo. I to worki takie mam teraz właśnie od tego nurkowania. Tam butle z tlenem nosiłeś. Tak, i przepukliny dostałem też, tak, od noszenia butli. Nie z tlenem, tylko z powietrzem. Czy mieliście próbę kupna waszego kanału? Nie Nie. mieliśmy. A to się tak robi i co? Ktoś kupi i co? I gęś I będzie? ty nie masz co robić wtedy już. Tu nowy Tracisz zakładasz. sens życia. No to nie wiem właśnie. Kremlinka 2. Nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego jak kupno kanału na YouTubie. Nie mam pojęcia, więc Pewnie jest, wszystko można kupić, nie? no tak, może Sympatycy, tak. to się wydaje. A propos kupić, można też kupić u nas jakąś powierzchnię reklamową, czy jakiś taki odcinek dedykowany, jeżeli byście chcieli wspomóc nas, a jednocześnie w jakiś sposób nawiązać współpracę, to oczywiście też możecie się zgłosić i możemy coś wspólnie robić. Wielu youtuberów ma, zwłaszcza gamingowych, podpisane z jakimiś tam producentami foteli, myszek gamingowych, tylko ja nie wiem, co u nas by mogli producenci ropy albo tankowców, albo banki. Tak, jeżeli jesteście prezesem banku, to zapraszam do współpracy. Słuchajcie, tak, bo podczas trwania programów przybyło nam, tak sobie tak liczę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patronów. Wow. 7 patronów za 20 zł. To też nas oczywiście zastanawia, czemu programy. Zachęcamy do wspierania też programów Marka i Łukasza, bo nam jest trochę głupio, tak? Znaczy, my zdajemy sobie sprawę, że te nasze programy, trochę tańsze, to wiadomo. I z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy dłużej i jesteśmy gdzieś korem, natomiast byłoby nam miło, jeżeli byście też wspierali programy nowych prowadzących, bo to dla nich jest takie, też zrozumcie, to trochę tak jak my startowaliśmy rok temu i cieszyły te pierwsze jakiekolwiek te donaty, wpłaty, bo to pokazuje, że komuś zależy, nie? No bo to jest co innego, jak ktoś oglądnie i napisze komentarz, no może być, może dam lajka, jak się spiszecie, a co Tak, innego, a jeżeli... Łukasz ogląda i wiecie, odpowiada i tak dalej. Tak, i on odpowiada i się na przykład i to mówimy, przeżywa. Nawet Marek Łukasz, Meissner, który w sumie, zobaczcie, tak długo jest w branży, to też się tym interesuje i też mówi, bo tutaj, i też czyta komentarze. Słuchajcie, a więc no nie jest tak, że osoby, które no mają doświadczenie dziennikarskie, są dziennikarzami i są w zawodzie, tak, tym no też jak gdyby odbierają to do siebie, a więc zachęcamy też do wspierania tych kanałów, jeżeli macie taką ochotę, tak, no jeżeli wam się to podoba, co chłopaki robią. Wiemy, że na przykład Marka dużo osób ogląda, wiemy, że coraz więcej osób docenia, bo są bardzo pozytywne komentarze na temat Łukasza, więc zachęcamy też, żeby dać wyraz w ten sposób. Czy jak Orban się zgłosi, to będziecie go promować, albo Raiffeisen przyjdzie po akcję promocyjną? Tu widać, że ludzie oglądają, ale ci, co oglądają, to chyba znają odpowiedź, więc nie musimy odpowiedzieć. Nie, współpraca musi się jakoś też oczywiście wiązać z tym, żeby była nam po drodze i żeby to nie było, wiecie, kup pan nowe wkładki do butów w tym momencie, gdy robimy, nie wiem, coś o ropie. Nie wiem, no wiecie, o co chodzi, że to nie może być całkowita abstrakcja. Nie? Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć, dlatego że obiecałem synowi, że właśnie 2 odcinki serialu i jeszcze To się jakąś musisz tam pochwalić grę jakim? planszową. Co? Jakim serialem? Nie będę reklamował, nie zapłacili, to nie będę. No, za darmo, no co ty, bez przesady. Nie. No dobrze. No jak się zgłoszą, zapłacą, to wtedy mogę reklamować, tak, jakąś tam platformę streamingową dla dzieci. Można się domyślić jaką, tak.
Tak, Natomiast- producent jajek jak najbardziej wpisuje Tak, się. producent jajek jest tak. My wyczekujemy, który producent jajek się po prostu. Jaruski, ja widzę patrona Jaruskiego w producencie jajek. Branża Ale jaja pogrzebowa, z producentem jajek. branża pogrzebowa, jeżeli chciałaby też, to w Jaruskiej mamy specjalny tutaj pasmo byłoby dedykowane. Więc jak Tak. najbardziej tak. Są różnego rodzaju branże takie nieoczywiste, które byśmy chcieli. Oczywiście takie typowe, które się dobrze kojarzą, też tak. Natomiast dla nas to nie jest jak gdyby też kluczowe. No bo nie zabiegamy, tak jak widzicie, tak, o to, żeby, tak jak też niektóre kanały, tak jak widziałem, to tam chyba jest, ci prowadzący są tacy zmęczeni, tak mówią, nie, i tam już jest takie, że już są zmęczeni, już nie chce im się dalej prowadzić tego programu. Nie wiem, nie No, mam, my nie tak mam nie chcemy. YouTube'a. masz Nie YouTube'a, mam dobrze. czasu na śledzenie już za dużo YouTube'a. Ja śledzę, tak, ale faktycznie Mateusz, ja mu czasami mówię, słuchaj, bo tutaj jest taki fajny pomysł, a on mówi, nie, wiesz co, ja nie mam czasu, bo muszę materiał na jutro przygotować, coś tam. Tak. Zakład pogrzebowy Bytom z Twittera, oni tak, jakąś komitywę w Jaruskim, oni naprawdę mają bardzo mroczne poczucie humoru, tak, więc to też jest ciekawe. Słuchajcie, kończymy, tak, Paweł? No tak, chyba że jeszcze chcesz na jakieś pytanie odpowiedzieć, a więc ankieta, właśnie. Trzeba zakończyć ankietę. No to kończymy ankietę. Według Was mam 49 lat, więc tak zostańmy przy tym. Przy Funciu zdradził tytuł, please. No, że tytuł byś zdradził, please. Nie. No i teraz ludzie, wiesz, wszyscy czekają, żeby. No to miały być pytania zakulisowe. To jest jedno z takich No to zakulisowy mogę, no ale nie będę reklamował jakiegoś serialu, nie. Ale to możesz powiedzieć, że to syn wybrał. Nie. No okej. Ja natomiast ostatnio skończyłem oglądać Zawód Amerykanin o rosyjskich szpiegach w Ameryce. Był bardzo fajny, więc ja mogę polecić, jeżeli Paweł nie chce. I Shogun. 2 odcinki były, nowa wersja, też fajna. Okej. No, a Paweł niech trzyma w Wyszłoby co z tajemnicy. synem oglądam i wiesz. Jeszcze hejt by się pojawił. W ten sposób. No dobra. Jest co innego jak sam oglądasz, nie? Dobra. To kończymy. Tak, Duna 2, tak jak najbardziej, bardzo dobry film. My kończymy, słuchajcie, i widzimy się jutro rano. Miłego wieczoru. Idę pisać cepa. Trzymajcie się. Napisałeś cześć. chyba. No jeszcze nie. Muszę jeszcze dobrze. dokończyć. Ja będę jutro, a więc słyszymy, widzimy się jutro o 9:00. Trzymajcie się. Miłej nocy. Hej. Cześć.